W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak opracować i przedłużyć złamanego paznokcia. Kształt, jaki wykonamy, to migdał. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj zapraszamy Maję Markowicz. Cześć, nazywam się Maja Markowicz i jestem instruktorem Indigo z Krakowa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zacząć przedłużać paznokcie, co musicie wiedzieć, żeby Wasza praca była bezpieczna, łatwa, szybka, a stylizacja była trwała. Produkty i narzędzia, jakie użyjemy w dzisiejszym odcinku to żel Easy Shape Light Rose, baza Perfect Base, matowy top z różową drobinką. Przydadzą się również frezy Cuticle numer 9, Cuticle numer 14, numer 15, pilnik o gradacji 100×180, buffer o gradacji 100×180, pędzel do żelu numer 4, fioletowe formy, Acid Primer, fioletowy cleaner i cleaner wipe off. Pracę zaczynamy od zdezynfekowania swoich dłoni, nałożenia rękawiczek jednorazowych i zdezynfekowania dłoni klientki. Wbijmy sobie ten scenariusz w głowę. To jest początek naszej pracy i wtedy działamy bezpiecznie. Przy pomocy frezu numer 9 na obrotach około 7000 odsuwamy nabłonki i podnosimy skórki do góry. Następnie przy pomocy frezu Cuticle numer 15 na obrotach około 10-15 tysięcy tworzymy tak zwaną kieszonkę. Pracujemy pod kątem 45 stopni do płytki, zaczynamy od środka paznokcia do lewej strony, następnie zmieniamy obroty frezarki i oczyszczamy skórki po drugiej stronie. Przy pomocy frezu numer 14 ruchem półokrągłym usuwamy powstałe falbanki i wygładzamy wały boczne. Nasza modelka ma pozostałości na płytce po starej stylizacji. Sprawdźmy zatem przy okazji, w jaki sposób bezpiecznie usunąć te pozostałości żelowe, żeby móc rozpocząć nową stylizację. Pilnikiem 100×180, gradacją 100, skracamy wolny brzeg paznokcia jak najkrócej. Resztki żelu usuwamy stroną pilnika z wyższą gradacją, czyli 180. Zaokrąglamy wolny brzeg tak, aby wygodniej było nam podłożyć formę, a następnie matowimy naturalną płytkę. Pracujemy w jednym kierunku od lewej do prawej strony. Czas na dopasowanie formy. Odklejamy ją od papieru, przecinamy górną perforację i chwytamy szablon w obie dłonie. Rolujemy formę i podkładamy pod wolny brzeg, przymierzamy czy pasuje. Sprawdzamy, w jakich miejscach kończą się punkty wzrostu paznokcia i nacinamy szablon pod kątem 45 stopni do litery I w napisie Indigo. Wycinamy tak zwane uszy kotka, obracamy i powtarzamy czynność po drugiej stronie. Pilnujemy, aby kąt nacięć był taki sam. Równo sklejamy pierwsze skrzydełka. Przedłużenie wykonujemy w kształcie migdała, który jest najchętniej wybieranym kształtem salonowym. Przy budowie migdała formę zaklejamy do samego końca, aby uzyskać możliwie jak najszczuplejszy tunel i piękny kształt docelowy. Chwytamy jedną dłonią za dolne skrzydełka, drugą rozchylamy formę i podkładamy pod wolny brzeg paznokcia. Patrzymy od boku i sprawdzamy kąt podłożenia formy. Następnie sklejamy tylne skrzydełka. Zaklejamy od początku do końca całą formę. 3 podstawowe kształty to migdał, owal i kwadrat. Na naszym kanale znajdziecie sporo materiałów, w jaki sposób stylizować paznokcie w tych kształtach, ale dzisiaj odsyłam Was do odcinka, który nagraliśmy również z Mają. 10 błędów w migdale. Koniecznie zapoznajcie się z tą wiedzą. Wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem odtłuszczamy całą powierzchnię naturalnej płytki. Punktowo aplikujemy Acid Primer. Tylko na naturalną płytkę czekamy, aż odparuje. Acid Primer to oczywiście primer kwasowy. Zawiera w swoim składzie kwas metakrylowy, otwiera łuski w sposób mechaniczny. Trzeba bardzo uważać, kiedy z niego korzystamy, zazwyczaj do problematycznych paznokci. Z kolei primer bezkwasowy działa jak dwustronna taśma klejąca, zawiera w swoim składzie octan etylu i kiedy nakładamy go, to nie musimy poczekać, aż odparuje, tylko od razu przechodzimy do stylizacji. Przy pomocy pędzla do żelu numer 4 wcieramy bazę Perfect Base w płytkę i utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Żelem Easy Shape Light Rose tworzymy szkielet. Niewielką ilością produktu przesmarowujemy całą powierzchnię płytki. Następnie dobieramy niewielką kulkę żelu i odkładamy na łączeniu wolnego brzegu i formy. Rozprowadzamy produkt na dwie strony i przeciągamy do rozmiaru numer 3 na formie. Czystym pędzlem oczyszczamy krawędzie szkieletu, nadając mu ostateczny kształt i długość.
Musimy pamiętać o tym, aby dobrze zabezpieczyć punkty stresu. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Przy pomocy drewnianego patyczka delikatnie odklejamy formę od szkieletu i ściągamy w dół. Bardzo delikatnie, aby go nie uszkodzić. Nabieramy niewielką ilość żelu, przesmarowujemy cały paznokieć, tworząc warstwę poślizgową i dobieramy większą kulkę żelu, którą odkładamy w miejsce apeksu. Apeks to najwyższy punkt w łuku górnym przedłużonego paznokcia. Jeżeli jest zbudowany w dobrym miejscu, to zabezpiecza całą naszą konstrukcję przed bolesnymi złamaniami, szczególnie w punkcie stresu. Aby łatwiej nam było ułożyć produkt, wycieramy pędzelek o suchy wacik. Delikatnie dociskamy żel i ruchem pulsacyjnym doprowadzamy materiał jak najbliżej skórek. Następnie wracamy w stronę apeksu. Ten sam ruch wykonujemy w całej okolicy wału okołopaznokciowego. Następnie ruchem choinkowym od prawej do lewej strony przeciągamy żel ku końcowi paznokcia. Jeśli zabraknie nam produktu pod pędzlem, dobieramy drugą porcję żelu i odkładamy w miejscu, gdzie skończyliśmy. Ruchem pulsacyjnym łączymy żel z pozostałym ułożonym wcześniej na paznokciu. Pędzel prowadzimy delikatnie, nie wbijając go zbyt głęboko. Poprawiamy budowę i wyrównujemy całą powierzchnią materiału. Tak wybudowany paznokieć przymrażamy około 12 sekund w lampie, a następnie sprawdzamy, czy żel jest wstępnie utwardzony. Jak to sprawdzić? Wystarczy postukać od góry w żel, na przykład zaciskarką czy innym metalowym narzędziem i moment, w którym usłyszymy taki pusty, charakterystyczny dźwięk, wtedy wiemy, że żel z góry już się utwardził, czyli jest gotowy na to, żeby zacząć zaciskać tunel. A pamiętajmy, że piękny tunel to wizytówka migdałka. Przy pomocy zaciskarki tworzymy tunel, zaciskając paznokieć w punkcie stresu. Zakładamy zaciskarkę na paznokieć i wraz z nią wkładamy palec do lampy i utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Warstwę lepką żelu przemywamy wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Zabieramy się do piłowania i o czym będziemy pamiętać? Pewnie, że tak. O schemacie piłowania, ponieważ praca dobrze zaplanowana zawsze przebiega szybciej niż taka w chaosie. Chcemy mieć plan i ten schemat jest naszym planem, jak wypiłować paznokieć dobrze. Nadajemy wstępny kształt migdała, piłując od boków do środka. Pilnujemy, aby obie strony paznokcia były symetryczne. Kolejny krok to opracowanie okolic wału okołopaznokciowego. Piłujemy w jedną stronę, aby nie uszkodzić skórek. Przechodzimy do nadania kształtu łuku górnego. Półokrągłym ruchem pilnika zaokrąglamy boki do wyznaczonej linii łuku górnego. Opracowujemy koniec paznokcia. Wyrównujemy linię włosa wolnego brzegu, aby miała grubość nie większą niż grubość karty kredytowej, a następnie podnosimy krawędź tak, aby wychodziła na równo z punktu wzrostu naturalnego paznokcia. Na końcu zaokrąglamy wolny brzeg w tak zwaną łódeczkę. Dopieszczamy kształt ostatnimi ruchami pilnika i wygładzamy całą powierzchnię bufferem o gradacji 100×180. Powstały pył usuwamy przy pomocy miękkiego pędzla Cupcake Brush. Wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off oczyszczamy powierzchnię paznokcia z resztek pyłu i wykańczamy stylizację naszą nowością, czyli matowym topem Princess Matte Top Coat. Pokrywamy cały paznokieć i tworzymy linię światła. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Gotowe! Tak prezentuje się dzisiejsza stylizacja w kształcie salonowego migdała. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy migdałek nadal króluje w waszych salonowych kształtach. Może został wyparty przez krótki, miękki kwadrat? A może nie, może jednak migdały wciąż królują. Bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!